No cześć miśki, dzisiaj przychodzę do Was z kolejną recenzją, chciałam powiedzieć z kolejnym filmikiem, ale wyszło, że kolejna recenzja, ale niech będzie, że kolejna, z recenzją szkicowników Leuchtturm, Leuchtturm, tak się w zasadzie pisze, a tak to wygląda i w zasadzie to powinno chyba po niemiecku brzmieć, ale nie jestem ekspertem od niemieckiego, za co bardzo przepraszam, ale wszyscy wiemy, o jakie szkicowniki chodzi. No, ale zanim w ogóle przejdę do recenzji, to chciałabym poruszyć parę drobnych kwestii. Tada! No więc tak, pierwszą rzeczą, którą przygotowałam dla Was jest skromna ankieta. Bardzo proszę ją wypełnić. Oczywiście nie ma jakiegoś konkretnego terminu, ale byłoby fajnie, gdyby spora ilość z Was ją wypełniła, ponieważ ta ankieta właśnie pozwoli mi spojrzeć inaczej na kwestie Waszych próśb i tego, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale. Kolejną rzeczą jest oczywiście kwestia realizacji materiału dotyczącego mieszania kolorów. Bardzo się cieszę, że tyle komentarzy dostałam. Bardzo się cieszę również, że tyle chętnych było, aby obejrzeć taki film. Materiał taki powstanie, tak więc już zasiadłam do jego realizacji. Mam nadzieję, że pojawi się na moim kanale już wkrótce. No, kolejna rzecz to jest oczywiście rzecz, która... jakby to powiedzieć... może nam dostarczyć obopólnych korzyści. Jeżeli kiedykolwiek znajdziecie się na stronie złotego sklepu internetowego Faber-Castell, to tam macie minus 10% zniżki, jeżeli wpiszecie sobie kod Marcysia-Busz z dużych liter. No i tak, Wy będziecie zadowoleni, bo sobie coś kupicie ze zniżką. Ja też będę zadowolona, bo też sobie coś kupię bez zniżki. No ogólnie obie strony będą zadowolone. No i oczywiście będę mogła w ten sposób sobie sfinansować zakup produktów, o które będziecie mnie po prostu prosić. No i myślę, że to jest fajny deal. Czy nie? Niestety, jedynym minusem tego wszystkiego jest to, że aby ta cała transakcja przyszła pomyślnie, to niestety musicie wejść na stronę sklepu poprzez linki, które będę umieszczała w opisie pod filmem. Także bardzo proszę, jeżeli będziecie akurat na stronie tego sklepu i będziecie mieli zamiar coś kupić, to pamiętajcie o mojej prośbie i oczywiście pamiętajcie o tym, żeby wejść przez link. No i co? No i myślę, że będzie fajnie. I może po prostu przejdę do recenzji szkicowników. Szkicowniki Szkicowniki mam dwa. Jeden zachowałam w oryginalnej postaci, drugi już jest poobklejany, bo akurat tak mam, że lubię wszystko personalizować, także jeżeli jest jakiś notes, który jest poobklejany, to znaczy, że już znalazł swoje przeznaczenie. To on oczywiście też znalazł przeznaczenie, ale ze względu na recenzję postanowiłam zatrzymać go jeszcze w oryginalnej postaci. Przypuszczam, że za 2-3 dni będzie równie kolorowy jak ten, tak więc no, mam dwa szkicowniki i może zacznę od tego niespersonalizowanego. No. W moim posiadaniu znalazły się dwa szkicowniki A5. Jeden w układzie pionowym, a drugi poziomym. No a potencjalnych rozmiarów jest oczywiście znacznie więcej. Szkicowniki są oprawione w twardą okładkę, która dostępna jest w wielu różnych kolorach i przepasana jest papierową ulotką. A na ulotce znajdują się wszystkie informacje o elementach, które za chwilę będę omawiać. Poza twardą okładką szkicownik posiada gumkę, która ogarnia całość, gdy jest on pełny. No to uważam za duży plus, szczególnie gdy używamy szkicownika do art journala. No, wewnątrz znajdują się ulotki i karty z podziękowaniem. Taka ulotka zawiera odrobinę historii i informacje dotyczące produktu. A po otwarciu szkicownik jest bardzo zgrabny. Kartki rozkładają się elegancko i bez żadnego wysiłku na boki.
Są oczywiście białe i żeby to podkreślić, zestawiłam z tym szkicownikiem szkicownik Sakura, który ma kartki kremowe. Różnica jest dosyć widoczna. Kolejną rzeczą są szyte kartki i zawsze będę uważać, że jest to najlepsza i najbardziej solidna forma łączenia papieru. Sprawia, że szkicownik żyje długo i szczęśliwie i rozkłada się bez problemu. No a ta przerywana linia białej nitki to tylko potwierdza. W szkicowniku znajdziemy również naklejki w formie etykiet. Dla wielbicieli takich gadżetów to bardzo fajna sprawa. Dodatkowo z tyłu znajdziemy praktyczną kieszonkę, którą uważam za fajną i bardzo przydatną rzecz, bo często znajduję jakieś pierdoły, których nie mam gdzie wcisnąć. Szkicownik posiada dwie wstążeczki. Przydały się one szczególnie w moim drugim szkicowniku, który przeznaczyłam na komiksy. No i właśnie pierwszym pomysłem na wykorzystanie szkicowników było założenie komiksownika. Wybrałam do tego szkicownik w układzie poziomym, ponieważ spodobał mi się pomysł z kadrami panoramicznymi. Szkicownik już udekorowałam, co jest dla mnie bardzo charakterystyczne, zwłaszcza kiedy zaczynam użytkowanie. Mój komiksownik, jak to nazwałam, jest zbiorowiskiem sytuacji przedziwnych, czyli przynoszę tam różne scenki rodzajowe, które mają charakter komiczny. Do komiksownika chciałam pierwotnie użyć kolorowych brushpenów. Jednak postanowiłam zachować charakter monochromatyczny i zostałam przy czerni. No i używam brushpenów Royal Talens oraz Faber-Castell Pitt Artist Pen. Współpracują ze szkicownikiem bardzo dobrze i ogólnie w ogóle nie przybijają na drugą stronę. No, co mnie bardzo cieszy, bo daje to estetyczny wygląd. W związku z tym, że jeden szkicownik wykorzystałam na komiksy, drugi otrzymał przeznaczenie bardziej klasyczne, aby sprawdzić, jak radzi sobie w tradycyjnych technikach. Zaczęłam od kredek, no i do testu wybrałam kredki Polychromos. Poza tym, że papier jest biały i nie dało się używać białej kredki, to wszystko działało prawidłowo. Kartki są gładkie, więc stanowią dobry podkład pod kredki, a to pozwala uzyskać gładką plamę barwną. No i delikatność rysunku. Kolejną rzeczą było przetestowanie szkicowników pod kątem technik wodnych. Do tego celu użyłam akwarelek Brilliant Colors Kohinoora. A ich recenzja pojawiła się już ostatnio na moim kanale. Link oczywiście zostawię w opisie. Ogólnie szkicownik Leuchtturm nie stwarzał żadnych problemów. Papier marszczył się, ale delikatnie i skoro tak dobrze reaguje na akwarele, mogę uznać, że nadaje się również i do tuszu. Naturalnie przy bardzo ambitnych pracach, wymagających użycia dużej ilości wody, może sobie nie poradzić.
ale przy niewielkich i skromnych projektach jak najbardziej. Następną techniką jest technika ołówka. Razem z kredkami jest to podstawowa technika, która bardzo dobrze współpracuje ze szkicownikiem. Ołówek prowadzi się gładko, ponieważ papier jest do tego odpowiedni. Gładki papier sprawia, że plama barwna jest delikatniejsza, no i pozwala na stworzenie dopracowanego rysunku. A to, że ja tu sobie tak szybko i niechlujnie dziubdziam, to już moja sprawa. No. Teraz przyszedł czas na markery, brushpeny i cienkopisy. Zacznę może od brushpenów, ponieważ bardzo często ich używam z tym szkicownikiem do moich komiksów właśnie. No i testowanie zacznę od brushpenu Royal Talents. Powierzchnię będę pokrywała wielokrotnie, tak jak to robię w komiksach. Teraz Faber-Castell Pitt Artist Pen. W dalszej części dwa rodzaje markerów Sharpie. Zaczynam od M15, którego nazwa brzmi jak nazwa jakiegoś karabinu maszynowego, ale to chyba M16 było. Teraz mniejsze Sharpie Fine Point. I na sam koniec cienkopisy Sharpie Ultra Fine Point i cienkopis Colorino. Podsumowując, z całej listy najbardziej i w ogóle przebijają markery Sharpie. Ale mam wrażenie, że one przebiją się przez wszystko. No, dlatego wcale nie uważam, aby to była jakaś ujma dla szkicowników. Teraz przyszedł czas na tusz, ale w związku z tym, że szkicownik przeszedł test akwareli, nie miałam żadnych obaw, że nie poradzi sobie z tuszem. Jak widać, papier jest suchy i wytrzymał dwie warstwy tuszu. Na sam koniec przetestuję węgiel oraz pastele. Zaczynam od węgla. Teraz pastel suchy. Pastel olejny. I pastel twardy. Ogólnie pod kątem wszystkich technik szkicownik przeszedł test pozytywnie. Węgiel, jak i pastele miały dobrą przyczepność, zachowywały się w tradycyjny i charakterystyczny dla nich sposób. I chociaż pod pastele lepiej używać papieru z fakturą, która zwiększa przyczepność, to jednak szkicownik ten zdaje egzamin. Podsumowując, szkicowniki są bardzo dobrej jakości. Posiadają białe kartki o gramaturze 150 g, zaokrąglone rogi, twardą oprawę, są przede wszystkim szyte, co sprawia, że nie rozlecą się przy pierwszej lepszej okazji i dobrze się rozkładają. Do całości dołączone są dwie wstążki, naklejki, ulotka oraz kieszonka na tylnej części okładki. No a najważniejszą rzeczą jest fakt, że poradzą sobie z większością technik. No z szarpikami sobie nie poradziły, ale z szarpikami chyba nic sobie nie poradzi. No to taka mała dygresja. To tyle bajanie ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do następnego beretta.